Siema, Piotrek z tej strony, a oglądacie kanał Retrogierki. Długo zastanawiałem się, jak ukryć to wideo, bo cały czas dochodziły jakieś nowe kwestie, dzięki czemu prosta z początku recenzja zaczynała zmieniać się w chaotyczną analizę. Po dniach walki z chaosem, kombinowaniem z tym, jak to wszystko ma wyglądać, w końcu mnie olśniło, czego efekt możecie teraz oglądać. Wideo postanowiłem podzielić na poszczególne sekcje, dzięki czemu powinno być to w zamierzeniu choć trochę uporządkowane. Tak więc, nie przedłużając już, zapraszam na dogłębną analizę The C64, czyli komodorka, który nie jest komodorkiem. Część pierwsza, co to w ogóle jest? The C64 jest produktem efektu domina zapoczątkowanego przez Nintendo, gdy te z braku kasy lub innych powodów, by tej kasy jeszcze więcej z nas wydoić, wydało na rynek NES Classic Mini. Inne firmy, widząc sukcesy sprzedażowe wpierw NES-a, później SNES-a, postanowiły też uczknąć kawałek tego tortu, wypuszczając konstrukcje całkiem udane, jak na przykład Mega Drive Mini lub też mniej, czyli nieszczęsne PlayStation Classic, które to nie radziło sobie z wbudowanym emulatorem i potrafiło nieźle chrupać, gdzie prawdziwe PlayStation nie miało z tymi grami problemu, a sama konsolka była tak strasznym niewypałem, że potrafiła ona zalegać w koszach z promocjami za 1/3 pierwotnej ceny. Retro Games Limited, z którymi nie mam nic wspólnego, postanowiło pójść za ciosem na fali popularności retro i stworzyło D64 Mini. Konstrukcja oparta na sprawdzonej już idei miniaturki sprzętu sprzed lat, na którym możemy odpalić preinstalowane gry i przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. Z tą różnicą, że twórcy postanowili zostawić nam oficjalnie otwartą furtkę, by odpalać swoje własne oprogramowanie. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a sam sprzęt zaskarbił sobie fanów na całym świecie. Do tego stopnia, że firma postanowiła stworzyć C64 Maxi, czyli sprzęt w skali 1:1 z pełnoprawną działającą już klawiaturą. W środku komodorka nie znajdziemy nic, co ma coś wspólnego z oryginalnym C64. Sercem komputera jest system oparty na ARM CPU A20 SoC pod kontrolą Linuxa, który to odpala emulator Vice, czyli nic, co mogłoby nas zaskoczyć. Część druga, wykonanie komputera. Jakość wykonania jest naprawdę wysoka i ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Plastik jest wysokiej jakości, choć ciężko mi powiedzieć, czy identyczny w dotyku z oryginałem, bo ostatni raz z prawdziwym komodorkiem miałem do czynienia z dobre 20 lat temu, jak nie lepiej. Do najistotniejszych różnic pomiędzy oryginałem a wersją współczesną należy zaliczyć wszelkie porty, co jest chyba oczywiste. Nie znajdziemy tutaj żadnych portów rozszerzeń z tyłu komputera, a jedynie port HDMI, zasilania i jeden USB. Z boku urządzenia po prawej stronie klasycznie włącznik i dodatkowe 3 porty USB. No to tyle, więc nie ma co liczyć na podpięcie magnetofonu i jechanie z kaset, które trzymacie w piwnicy. Klawiatura identyczna z naturalną. Znajdują się na niej nawet boczne nadruki. Jedyne różnice to to, że klawisz z logo Commodore został zastąpiony przez logo DC64, Shift się nie blokuje, a w Run Stop nie trzeba walić jak oszalały, by była jakaś reakcja. I tą ostatnią różnicę można odebrać jako minus, bo możemy przypadkowo go sobie wcisnąć. Zablokowany Shift natomiast sygnalizuje nam ikona wyświetlana bezpośrednio na ekranie. Część trzecia, joystick. Joystick jest również wzorowany na konstrukcji z przeszłości. Tak jak komputer, jest on wykonany z wysokiej jakości plastiku, dodatkowo posiada on 6 nowych klawiszy. 2 małe fajery nad dużymi klasycznymi oraz 4 funkcyjne z przodu, którymi wywołujemy różne funkcje wewnątrz menu komputera. Wewnątrz joysticka znajdziemy mikroswitche, jak i pod gałką, tak i pod dużymi fajerami. Te pod fajerami są dość wrażliwe na nacisk i reagują jeszcze przed kliknięciem, co można odbierać za wadę, jak i zaletę. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to brak wzmocnienia gałki jakimś metalem, więc trzeba uważać, by jej ewentualnie nie ułamać, choć wydaje się, że raczej tak łatwo kręcić się jej jednak nie da. Za duży plus trzeba uznać cenę dodatkowych joysticków, gdyż ta nie jest specjalnie wygórowana i oscyluje ona w okolicy 20-23 funtów, czyli około 110 zł. No i sam joystick jest na USB i działa pod Windowsem, Mac OS-em i Linuxem. Sprawdziłem wytrzymałość podczas sesji z Hurricane'em 3 i przeżył i działa bez zarzutów. Jeżeli natomiast szkoda nam kasy, możemy spróbować podpiąć każdy inny kontroler z kablem USB. Jest duża szansa, że będzie działać.
W internecie można znaleźć na bieżąco aktualizowaną listę kompatybilnych padów. Część czwarta. Wbudowane gry. Gier jest 64, jedne lepsze, drugie gorsze, każdy znajdzie coś dla siebie. Z Commodorkiem nie mam specjalnych wspomnień z dzieciństwa, bo w domu był ZX Spectrum, a później Amiga, dlatego ciężko mi powiedzieć, czy zaproponowana przez Retro Games lista jest dobra czy nie. Znajdziemy tutaj gry z WICA-20 i C64. Tytuły, które kojarzę, to Boulder Dash i jest on zarazem moim faworytem z budowanych gier, Nebulus, którego znam właśnie ze Spectruma i Deflector, którego ogrywałem na Amidze. Gry możemy oczywiście zapisać w każdym momencie, a dla każdej gry jest dostępne po 4 sloty. Pełna lista gier wygląda następująco: Alicat, Anarchy, Attack of the Mutant Camels, Avenger, Barnsley Badger, Battle Valley, Bover, Blue Star, Boulder Dash, Bounder, California Games, Chips Challenge, Confusion, Cosmic Causeway, Cyberdyne Warrior, Cybernoid 2, Deflector, Destroyer, Everyone's a Wally, Firelord, Galencia Mini, Gateway to Asphi, Gribbly's Day Out, Gridrunner, Hearthland, Herobotics, Highway Encounter, Power Bauer, Impossible Mission, Impossible Mission 2, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Mission AD, Monty Mole on the Run, Nebulus, Neverworld, Notes of Izud, Paradroid, Beatstop 2, Planet of Death, Psychedelia, Runnerama, Robin of the Wood, Silicon Warrior, Skate Crazy, Soulless, Speedball 2, Spin Dizzy, Steel, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games 2, Super Cycle, Sword of Fargol, Temple of Asphi Trilogy, The Ark of Izud, The Keep, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Iridium, Hooders Wins 2, Winter Games, World Games, Synapse, plus demo z kredytami i podziękowaniami dla supporterów na Kickstarterze. Część piąta. Menu i opcje systemu. Z ekranu głównego mamy dostęp do tryby wyświetlania obrazu, tych do wyboru mamy aż 6. Pixel Perfect, 4:3 w PAL-u, 4:3 w NTSC, plus te same opcje z filtrem Scanlines, czyli udawanym ekranem CRT. Wyboru języka menu, polskiego brak, więc nie szukajcie. Wpiętego zewnętrznego nośnika danych. Ta opcja jest niewidoczna, gdy nic nie ma wpiętego. Niby oczywista oczywistość, ale lepiej o tym wspomnieć. I ostatnie, ustawienia zaawansowane. Tryb emulowanego komputera. Tutaj wybieramy, jaki domyślnie chcemy mieć emulowany komputer. Do wyboru C64 i WIC-20 w wersji na Europę i Stany Zjednoczone. Tryb bootowania komputera. Tutaj wybieramy pomiędzy trybem karuzeli, czyli tymi wszystkimi wbudowanymi grami, a trybem Basic, czyli odpala nam się tak jak to prawdziwy komodorek z ekranem startowym w Basicu w wersji 2. Informacje o własności intelektualnej, czyli nic ciekawego. Informacje o systemie, w których znajdziemy opcję aktualizacji systemu. Była to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem po odpaleniu. Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta. Instalacja jest automatyczna, wystarczy ściągnięty plik wrzucić na pendrive, a ten podpiąć pod komodorka. Przełącznik do trybu klasycznego komodorka, czyli widzimy ekran powitalny Basica V2. Systemowy wyłącznik komputera, czyli opcja dla leniwych i na samym spodzie reset do ustawień fabrycznych. Część szósta. Basic, czyli prawdziwy komodorek w akcji. Na temat Basica ciężko mi się wypowiadać, bo byłem za młody nawet na to, by ewentualne programy przypisywać z bajtka, ale mimo wszystko poszedłem za ciosem i spróbowałem przypisać jakiś prosty i szybki kod. Rezultat możecie zobaczyć na ekranie. Działa, więc podejrzewam, że inne rzeczy będą działać, więc można zakasać rękawy i próbować własnych sił w programowaniu na komodorku, a nóż widelec znajdziecie w sobie dryg programistyczny i dołączycie do wciąż nadal mocno aktywnej sceny komodorkowej. Część siódma. Odpalanie własnych gier. Jak już wspomniałem w pierwszej części materiału,
Twórcy umożliwiają nam odpalanie własnych gier i programów, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni do budowanej biblioteki. Własne gry możemy odpalać w obydwu trybach pracy, choć w trybie karuzeli tryb ten jest dość mocno ograniczony z nieznanych przeze mnie powodów i jesteśmy ograniczeni w nim do tytułów jednodyskietkowych, z danymi tylko po jednej stronie dyskietki. Dlatego lepiej korzystać z tej opcji w trybie prawdziwego komodorka, bo dopiero tam tryb ten rozwija skrzydła i pokazuje, na co go stać. A stać go na wiele, choć nie powiem, zjadłem trochę nerwów przez pierwsze parę dni i nawet zacząłem pluć w jego stronę, a wszystko z powodu mojej niewiedzy, ale o tym za chwilę. Gdy już jesteśmy w trybie komodorkowym, wchodzimy sobie w menu, wybieramy gierkę, klikamy i gramy. No otóż nej tym razem. O ile część gier w ten sposób się uruchamia, tak znaczna większość, które mnie interesowały, albo wywalały błędy, albo ładowały się w nieskończoność, albo po prostu się wykrzaczały w jakiś dziwny sposób. Niektórym tytułom do poprawnego działania wystarczy wyłączyć tryb turbo, jak ręką odjął, uruchamiają się i można grać, a niektórym nie. No właśnie, tu zaczęła się moja kurwica. Pierwsze co zrobiłem, to pobrałem ROMa z innego miejsca, licząc na to, że mój był w jakiś sposób uszkodzony, przecież się zdarza, a ja mam szczęście do tego typu sytuacji. To wrzuciłem nowego ROMa, zastępując nim starego, podpinam pendrive'a pod komodorka, próbuję dalej, nic, to samo. No aż takiego szczęścia to nawet ja nie mam. Co robić? Myślę, spróbuję opcję numer 3, czyli ładowanie na piechotę, bo przecież się da. No to piszę load, cudzysłów, dolar, cudzysłów, przecinek, 8,1. Czekam aż się załaduje, list, szukam gry na liście, znowu load, cudzysłów, tytuł gry, cudzysłów, 8,1, enter, no i nic. Żyła pulsuje już na skroni, cholera człowieka bierze, zostawiłem, wyłączyłem zanim dojdzie do rękoczynów. Do problemu wróciłem dzień czy dwa później. Poszukałem w necie, na jakim emulatorze jest oparty mój złomodor. Wyszło na to, że Vice, to go pobrałem. Próbuję odpalić te same romy, działa. Kurwa mać. To czemu do jasnej cholery nie działa, że jak na kompie działa? Szukam, kombinuję. Poszukiwania doprowadziły mnie do facebookowej grupki poświęconej właśnie komodorkom Maxi i Mini. Zadałem pytanie, po niecałych kilku minutach odpowiedź jak na elektrodzie. Witam, ten temat był już poruszany na grupie 1000 razy. Jako że jesteś nowy, to tym razem skończy się tylko na Warnie, ale w przyszłości użyj opcji szukaj. Pozdrawiam, moderator grupki. Nie no, śmieszkuję. Grupowicze byli bardzo pomocni, dając rozwiązania jak na tacy, więc totalne przeciwieństwo elektrody i for poświęconych Linuxowi. Rozwiązanie okazało się całkiem proste, a co najważniejsze, skuteczne. Do nazw plików z upartym oprogramowaniem wystarczy dodać końcówkę AD, a sam program uruchamiać z wyłączonym trybem turbo. Tyle i aż tyle dzieliło mnie, by cieszyć się graniem w te wszystkie retrogierki. Z grupki dowiedziałem się także, że spowodowane jest różnymi trybami turbo wykorzystywanymi w przypadku komodorka, przez co emulator głupieje. Nasz sufiks AD, czyli Accurate Disk, niweluje ten problem. Wszystko dzięki temu ładuje się jak krew z nosa, czyli tak jak za starych dobrych czasów, ale jednak się ładuje, a to jest najważniejsze. Skarbiec komodorkowych gier został otwarty, a ja stałem u jego wejścia. Część 8. Sprawność emulatora. Dobra, każdy korzystał choć raz z emulatora i nie jest idealny, nawet ja. Już na początku mówiłem, że to nie jest prawdziwy C64, tylko dość dobrze przygotowany emulator. Kwestia jak bardzo, bo żaden emulator nie jest bez wad i każdy ma jakieś uproszczenia i inne rzeczy, które odróżniają go od oryginału. Teraz przychodzi pytanie, w którym miejscu popełniono błąd, projektując ten. Sprawdzając gry, nie mogłem doczepić się w zasadzie do niczego. Wszystko działa tak jak ma działać, ale przecież musi coś być, zawsze coś jest. Albo muzyka się kaszani, albo coś wyświetla się nie tak jak powinno, albo po prostu się nie uruchamia. Na całe szczęście wszystkie przetestowane przeze mnie gry działają jak działać powinny. W takim bądź razie jak sprawdzić, czy rzeczywiście gdzieś programiści z Retro Games dali dupy? Odpowiedzi szukać długo nie musiałem, przecież jest demoscena. Szybko odpaliłem komputer, fraza w Google wpisana, paczka pobrana, 100 najlepszych dem na C64, większość współczesnych, szybko wszędzie pododawane na wszelki wypadek Accurate Disk, to lecimy. Spędziłem dobre 5 godzin oglądając coraz to kolejne demo. I zgadnijcie co? Nic.
Nic się nie wykrzaczyło, emulator tak dobrze napisany, że nawet jedno demo z systemem wykrywania emulatorów nie dało sobie rady i podziękowało mi za odpalenie jego na oryginalnym sprzęcie. Jestem w mega pozytywnym szoku. Wszystko co obejrzałem działało bardzo ładnie. Seedy grały jak należy, dosłownie do niczego nie jestem w stanie się przyczepić, choć nie wiem jak bardzo bym się starał. Część 9. Podsumowanie. Czy warto? Cholera, pewnie, że warto. Nawet jeżeli jest to sprzęt skierowany do konkretnej grupy odbiorców, to jeżeli się do niego zaliczasz, to bierz go w ciemno, nawet jeśli masz prawdziwego komodorka w kolekcji. Raz, ma HDMI. 2, cała biblioteka gier zajmuje niecałe 1,5 GB, więc 2-gigowy pendrive, nawet jeżeli nie mamy, to kupimy za grosze. 3, mamy fajny joystick do kompa. Owszem, gry na komodorka potrafią trącić myszką, czuć, że sprzęt ma prawie 40 lat, bo ma w chwili nagrywania tego filmu 38, więc za niecałe 2 lata, bo jest końcówka 2020, C64 będzie 40-latkiem. 40-latkiem, ale za to jakim? Sama demoscena zrywa papę z głowy i z przyjemnością się to ogląda. Poza tym jest na to nadal masa gier, które warto ograć mimo archaicznej już grafiki, no i nadal pisane są na niego gry, a niektóre potrafią zajmować po kilkanaście dyskietek, a one same wykręcają możliwości komputera na maksa. I o ile nie mam jakichś wspomnień z dzieciństwa z tym sprzętem, tak jestem już w nim zakochany. Dźwięki generowane przez Seeda to miód dla uszu, a i specyficzna dla niego grafika i paleta barw ma swój urok i ciężko obok niej przejść obojętnie. Wokół samego sprzętu powstała już spora grupa zapaleńców, którzy to prześcigają się w różnych modyfikacjach i dodatkach, więc jeżeli macie dość samozaparcia, jesteście techniczni i nie straszna wam lutownica, możecie dołożyć do komputerka slot na kartridże, jak w oryginale, i korzystać z tych schowanych gdzieś w Pawlaczu. Są też pierwsze projekty stacji dyskietek, które są zachowane w stylistyce sprzętów sprzed lat. No, ale pora też na trochę dziegciu. Do minusów z pewnością należy cena, choć ta jest jak najbardziej adekwatna do tego, co dostajemy w zamian. Również brak szerszej dokumentacji dokładanie do pudełka potrafi dokuczyć, w szczególności gdy zabieramy się za odpalanie własnych gier. No i jak już wspomniałem wcześniej, czasem trąci to myszką, co może część osób zniechęcić do zabawy. Końcowym werdyktem stwierdzam jednak, że sprzęt jest warty zakupu, choć dość specyficznym i nie dla każdego, więc zanim wydasz swoje ciężko zarobione cebuliony, sprawdź na jakimś emulatorze, czy to sprzęt na pewno dla Ciebie, jeżeli nie miałeś z nim wcześniej styczności. Osoby posiadające w przeszłości komodorka natomiast muszą sobie zadać jedno, ale za to zajebiście ważne pytanie. Czy są w stanie poświęcić kręcenie głowicą w magnetofonie i modlenie się, żeby gra się odpaliła? Jeżeli tak, to niech biorą w ciemno. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a klikając w dzwońca nie pominiecie następnych materiałów. Zapraszam również do odwiedzenia social mediów Facebooka i Instagrama, na których dzielę się z różnymi rzeczami, którymi nie sposób się podzielić na YouTube. Znajdziecie tam zdjęcia, newsy i inne rzeczy związane z kanałem i retrogierkami. Do zobaczenia w następnym wideo. Ciao!